Dobra panowie, przemeblowanko. Płynnie przechodzimy do szczegółów. Ustawiają. I teraz posłuchajcie, problem jest taki, że nie wiemy, co jak mamy żeśmy zrobić. naliczyli, ile możemy wersji zrobić tego karta z szufladami Pro, to, no to zrobiło się tego bardzo dużo. Nie wiem, dzisiaj pokażemy Wam mniej więcej te wersje, które nam się udało sklecić, a razem podyskutujemy, które wersje są sensowne, które nie. Co, panowie, gotowi jesteście? Tak, ten roboczy tytuł tego... Pięknie wyglądacie, dzisiaj naprawdę pięknie wyglądacie. Roboczy tytuł tego odcinka to jest Róg obfitości. Gdybyście codziennie wyglądali tak pięknie jak dzisiaj, to może nasz kanał miałby już więcej subskrybentów. No, dobrześmy pojedli. Subskrybujcie nas, bo mało coś, słabiutko coś ostatnio idzie. Nie, żebyśmy Dobra, mieli pretensje. lecimy. Pierwszy pacjent na stół. Tak jest. Patrzcie, tutaj spore to gadzie jest. Kilka informacji dla tych, którzy... Piotrze, będziesz moją asystentką, operatoriuszką. Poproszę o miarkę. Przed chwilą oddałem. Pierwszy minus. Słuchajcie, kart, jeśli chodzi o jego wysokość, to jest stała historia. To jest 66 cm. I co ciekawe, wszystkie karty z serii One, Prime i Pro, korzystające z kolumny i tych kół, mają 66 cm. Pamiętamy, że jak zdemontujemy rączkę, mamy 54,5 i te niespełna 12 cm robi różnicę. Natomiast co do wymiarów, ten kart jest największym modułem z Pro, dlatego że jeśli chodzi o tutaj szerokość, ten rozstaw pomiędzy kołami, to jest 50, prawie 2 cm. Zwykły kart Plus ma 49, więc mamy tutaj sytuację 3 cm. Musiało to wszystko urosnąć, żeby się zmieściły szyny, te wszystkie metalowe prowadnice. Podobnie jeśli chodzi o głębokość, mamy 42,5 cm, tam, to jest jakieś 1,5–2 cm więcej niż wcześniejszy kart. Jest bardziej wysunięty do przodu. I też co zauważycie, jeśli chodzi o wysokość samego pudła tej skrzyni, to jest 39 versus wcześniej tam 2–3 cm było niżej, a to wszystko po to, żebyśmy schowali jak najwięcej szuflad, które są znane z wcześniejszych modułów Pro. Tak, bo my wykorzystujemy szufladę największą, średnią i małą. I wszystkie te elementy się tutaj będą pojawiać w różnych konfiguracjach i o tym będę ten odcinek i o tym Piotruś, a ja jeszcze tak wracając do całej historii, bo to jest też istotne dla Was, dlatego że mówimy o dość ciężkich modułach. Proszę tutaj oko kamery, o takie zbliżenie, które chyba nie było we wcześniejszym odcinku. Popatrzcie, jak solidna jest tutaj ta kratownica, jak solidna jest konstrukcja tego karta. Każdy, kto miał do czynienia nawet z tymi kompaktowymi szufladami, musi wiedzieć o tym, że jeśli mają być solidne, jeśli mają przynosić duże ciężary, muszą mieć solidną konstrukcję, muszą mieć też, co tutaj widzicie, metalowe prowadnice, które są oczywiście demontowalne, tam jest możliwy serwis, jakieś czyszczenie i tak dalej. System automatyczny ryglowania, pomimo tego, że robimy to wszystko w takich proporcjach, jak ma być, to wszystko waży, więc generalnie konstrukcja jest bardzo istotna. I teraz, słuchajcie, myślę, że dla użytkowników istotna historia jest taka, że znacie szuflady Pro, czyli szufladę Drawer 3, gdzie były 3 niskie szuflady, znacie szufladę Drawer 2 ze średnią szufladą i niską jeszcze u góry i najnowsza historia Drawer 1, czyli ta najwyższa szuflada. Ona się wydaje niejako naturalna w tej dyskusji, co teraz zaczynamy. Bartek, wiecie co? Myślę, że to, co mam w ręce, to jest naturalna historia. Od niej byśmy zaczęli, a potem pokażemy Wam wszystkie inne wariacje, które przychodzą nam do głowy, które nie są oczywiste, będą potrzebne wydaje nam się, tylko nam się wydaje, ale dlatego pomóżcie nam, dla węższej ilości. Na stół. To jest taka pierwsza oczywista opcja, słuchajcie, czyli najgrubsza i średnia szuflada. Co Wy na to? Czyli mamy tutaj opcję wkładania dosyć dużych elektronarzędzi ręcznych. Puśćcie tutaj mnie z moją magiczną miarką. Szuflada ta ma pojemność około 12 litrów. Ta ma pojemność około 9 litrów. Jeśli chodzi o głębokość, popatrzcie, jesteście w stanie prawie 18 cm przedmioty zmieścić. Szuflada dwójka, ta średnia w tym momencie,
To jest niespełna 11,5 cm, a zatem myślę, że do tej szuflady już akumulatory, wszystkie takie narzędzia na tych silnikach bezszczotkowych, litowo-jonowe, a tutaj możemy się pokusić z tą przegródką, którą mamy, o naprawdę już troszkę większy szpej. Ja próbowałem, słuchajcie, tutaj wchodzi, u mnie w domu weszła ta frezarka grunowrzecionowa i weszła strugarka elektryczna. Popatrzcie, w szufladzie, to powtarzamy, bo to jest przegorący temat, szuflada ta najwyższa posiada jedną przegrodę, dlatego że tutaj nie mamy takiej drobnicy, ale aż trzy pozycje możemy podzielić to w proporcjach 1/4, 3/4 po połowie, więc to się wydaje sensowne. Nie robiliśmy tutaj kubełków, nawet w wersji czerwonej nie będzie kubełków, no bo one jak gdyby nie są tutaj potrzebne. Kubełki i przegrody zaczynają się w wersji w szufladzie średniej, czyli szuflada średnia z kubełkami, z przegrodami, kubełki świetne, wewnętrzne przegródki, możemy to wszystko usunąć, możemy zostawić część, naprawdę fajna szuflada, a płynnie przechodzę, bo chcemy scharakteryzować szuflady do tej wersji. Poczekaj Bartek. I teraz tak, naturalny sposób jest taki, jeżeli mówimy o słupku, czyli o iluś szufladach u góry, na przykład 3-elementowym słupku, czyli kart, jeden zestaw szufladowy, drugi zestaw, to ta wersja wydaje się absolutnie naturalna, organiczna, czyli największe tematy mamy na dole, a u góry budujemy już, co nam tak naprawdę potrzeba, tak? Czyli ten kart w takiej formie dwuszufladowej, grubas i średnia, to jest naturalny. Ale przyszło mi do głowy, że przecież są zawody, są ludzie, którzy po prostu potrzebują samego karta. Często się widzi montera czy serwisanta, który se leci po prostu z małą walizeczką i wielu producentów nawet ma samą taką walizkę, taką jak dlatego, że mają po prostu tyle narzędzi, a nie więcej, nie potrzebują do zestawu. I to był taki, wiecie, sygnał do stworzenia innych wersji niż tylko ta. Dokładnie tak. Tu jest wersja, jak scharakteryzowałem wcześniej dwa rozmiary szuflad, to oczywiście na dole mamy tą pojemną, dużą szufladę, ale zamiast podwójnej mamy dwie niższe. 5,5 cm głębokości, oczywiście kubełków, cała moc. Przedstawiamy Wam w ogóle młodego adepta, Szymon. Szymek nam pomaga. I co mamy? Tutaj mamy następny temat. Jeżeli by na przykład komuś miał takie narzędzia i stwierdził, że mu jest tylko potrzebny ten kart, nie potrzebuje więcej, to być może ta propozycja, czyli szuflada niska na drobne akcesoria i dwie szuflady średnie, bo ta najwyższa nie jest potrzebna, to też propozycja... Wręcz marnowałaby miejsce, bo jeżeli ktoś ma miejsca tyle, że zmieści się w średniej, to szkoda używać to, co mówiłem wcześniej, w przypadku niekoniecznie dużych elektronarzędzi, być może dzięki temu, że ma dwie niskie, a nie jedną taką wyższą, czy nawet dwie średnie, przepraszam, zmieści dwa narzędzia, a nie jedno. I poczekajmy, mamy pierwszą propozycję, bo to jest ważne. Chciałbym, żebyśmy się do tego, albo żebyście wy się do tego odnosili w komentarzach. Pierwsza dla nas wydaje się oczywista. Druga też wydaje mi się oczywista. Potem jest trzecia i chcielibyśmy na temat tej trzeciej podyskutować. I teraz wjeżdża czwarta. Czwarty wariant, gdzie my go pomieścimy? Wjeżdża czwarta. Piotruś, tak tego. O. Jeszcze? Tak. Spróbujemy tutaj się wcisnąć. Tak. Czyli na dole mamy szufladę średnią. Jeżeli akurat nie potrzebujecie grubej, potrzebujecie średnią, i trzy niskie, tak? Jeżeli macie jakieś drobiazgi i w takim zestawie mieścicie się ze swoimi narzędziami potrzebnymi na budowę, tak? Czy gdzieś tam na serwis. Napiszcie nam po prostu, czy w ogóle to ma sens, tak? No bo mamy jeszcze piątą wersję, która jest już szalona. Wydaje się najmniej prawdopodobna. Dajmy ją na górę tutaj. Dajmy ją na górę, chłopaki to sfilmują. Tak? To jest 5 niskich szuflad. Pewnie znajdą się osoby, które będą potrzebowały tyle drobnych rzeczy, mają po prostu mnóstwo drobiazgów, potrzebują je posegregować. A jeżdżą tylko kartem. A po prostu gdzieś tam fajnie, bo na 200 metrów fajnie jest pojechać czymś takim niż w łapach to nieść. Oczywiście ma to swoje ograniczenia, ponieważ do tej szuflady, jak ją wysuniemy, trudno się... No trzeba bardzo nisko sięgnąć dłonią, zahaczając być może też ale wiesz, może ktoś po prostu powie tak, po co mi ta szuflada na dole, tak?
No. Jeżeli ja i tak mam po prostu mnóstwo drobiazgów, jak ja wolę mieć na przykład dwie takie, tak? Okej, Wolę mieć ale tu piątkę. też znowu dyskusja jest taka, że my rozmawiamy o kimś, kto będzie użytkownikiem właściwie wyłącznie samego karta, prawda? Sam kart. Zakładam, że to są rzadkie przypadki. Jeżeli ktoś będzie mieć karta, to prawdopodobnie sobie kupi coś z większą ilością szuflad, z szufladami większymi, a te szuflady drobne to ustawi sobie u góry. Tak dywaguję, nie wiem, skomentujcie to, czy ja Ale mam wiesz, w ogóle ktoś rację. może na przykład używać tylko drobnych elementów, które się mieszczą na taką wysokość. Rozumiem, tak? potrzebuje tylko Tak. karta, taka I jego jest idea. praca jest po prostu z drobiazgów. I słuchajcie, leci po prostu z samym kartem i ma wszystko. Zostawmy to naszym drogim użytkownikom. Być może ich realne doświadczenia wskażą nam kierunek. Oczywiście jako producent musimy liczyć się z możliwościami, magazynem, innymi rzeczami i jakichś rzeczy skrajnie małowolumenowych nie chcemy promować, dlatego prosimy Was o pomoc, przeczytamy wszystko i na tej podstawie podejmiemy decyzję. Pamiętajcie panowie, ściągnijcie mi może jeszcze te i na podstawie tego, nie? Pamiętajcie, że kart z szufladami to jest o tyle fajna sprawa, że na przykład wyobrażam sobie, że ktoś może używać takiego zestawu, tak? Czyli kart z szufladami, kart z szufladami i na przykład technician. W technicianie mamy elektronarzędzia, naturalna historia, a tutaj mamy drobiazgi i tak samo do tego zajrzymy z góry. Tak, tu jest dostęp od góry. Nie wiem, czy kamerka górna nas obserwuje, czy nie, ale Jesteśmy w stanie otworzyć pokrywę z zapiętą. jesteśmy w stanie, tak, dojść do każdego elementu z pozycji spiętego zestawu. Spiętego zestawu. Tak? Czyli tutaj mamy na przykład drobiazgi, a tu mamy elektronarzędzia. Możemy też toolboxa położyć, tak? Toolbox już jest grubszy i możemy do niego włożyć inne rzeczy. Pamiętajcie, że w systemie Pro mamy bardzo unikatowe rozwiązanie, jeśli chodzi o nasze nosidło. Tak. Możemy je podwyższać za pomocą tej ramki, nakładki. Mówię tutaj o tym, że możemy sobie naprawdę z systemu Pro stworzyć taki dla nas bardzo fajny zestaw, zarówno mieszczący grube rzeczy, średnie rzeczy, niskie rzeczy, jak i na przykład możemy na same drobiazgi, u góry organizery. Tak naprawdę możemy zrobić wszystko. Możemy zrobić wszystko, a jest też taka historia, że śmialiśmy się na etapie konstrukcyjnym, że jak sobie skonfigurujemy już ten nasz najlepszy zestaw, nie potrzebujemy niczego innego, to jak go raz zepniemy, to już go nie musimy rozpinać, bo mamy do wszystkiego dostęp. Pokażmy jeszcze tego extendera, bo to jest naprawdę super sprawa. No, pokażmy jest, czarnego. Słuchajcie, Tak? na kontraście wersja czarna. Mamy pojemne, standardowe takie nosidło. Potrzebujemy go rozbudować o wersję wyższą. Dokładamy jeden moduł więcej. Czyli jeden moduł i mamy już naprawdę fajne rzeczy, tak? Bo wyobrażam sobie, że może ktoś na przykład potrzebować szuflady, do których ma dostęp, tak? A do góry na przykład długie rzeczy, nie wiem. Sprowokowałeś mnie. Dajmy tutaj dwa moduły. Proszę bardzo. I naprawdę grube rzeczy, wysokie rzeczy możemy przewieźć, gdzie takiej skrzynki nie znajdziemy u żadnego producenta w tej kompaktowej klasie. Dobra, podsumowanie. Myślę, że kart z szufladami w systemie Pro mocno wyczerpuje asortyment. Nie wiem, co by jeszcze można było wprowadzić do tego systemu Pro. A przynajmniej w aspekcie jezdni. No bo zobaczcie, mamy platformę z szufladami, gdzie jeździmy bezproblemowo. Mamy karta zwykłego. Standardowe rozwiązanie u wszystkich producentów jest, gdzie jeździmy komfortowo. Akurat w systemie Pro mamy te koła wielkie. No. Jest to też rozwiązanie tańsze niż kart z szufladami. To jest też dla użytkowników, dla których cena na przykład takiego zestawu jest za wysoka, bo kierują się tym kryterium. No i teraz na końcu mamy pięć propozycji. Bo zobaczcie, kart z szufladami odwraca trochę sytuację, tak? Bo mamy na dole szuflady, do których mamy dostęp, a u góry możemy sobie nakładać inne elementy systemu Pro, do których mamy dostęp od góry. Tutaj mamy właśnie ten toolbox, możemy sobie coś wkładać, zaglądamy do toolboxa, bo jest u góry bezproblemowo i zaglądamy do każdego elementu szuflady. Jakie szuflady sobie wybieramy, to już do nas zależy. Dajcie w komentarzach znać, czy w ogóle ta mnogość tych wersji ma sens. Czy jednak wybrać 2, 3.
Mamy organizery, mamy oczywiście naszą petardę, nosidło, które możemy sobie zrobić takie wysokie, jakie nam się podoba, no bo jest ten extender i tak dalej, i tak dalej. Kochani, system Pro wydaje nam się kompletny. Właśnie to chciałem powiedzieć, że wydaje A mi się, pamiętajcie, że ciężko coś system wymyślić. Pro też zapinamy na inne systemy, więc ten system Kubrick nam się rozwija bardzo fajnie. Dzięki za wszystko. To trochę tak też dzięki Wam. Zapraszamy do kolejnych odcinków, zapraszamy do śledzenia grupy na Facebooku, Kubrick System, skrzynie narzędziowe, warsztat, samochód, budowa. Na razie.